Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 19 dzień grudnia, kolejna wielka antyfona adwentowa do rozważenia przed nami. Wysłuchajmy jej w wykonaniu ojca Tomasza Jarosza. O radix Jesse, qui stas in signum populorum, superquem continebunt reges hossum, quem gentes deprecabuntur, veni ad liberandum nos, iam nodi tardare. Ta dzisiejsza antyfona to wielkie wołanie o Mesjasza, który ma przyjść i wyzwolić człowieka, odsyła nas do dwóch fragmentów w księdze proroka Izajasza. W rozdziale 11 możemy przeczytać: wyrośnie gałązka z pnia Jessego, wypuści się pęd z jego korzenia. Kim jest Jesse? Jesse to ojciec króla Dawida. Ta zapowiedź mesjańska wskazuje więc, iż przyszły Mesjasz będzie pochodził z królewskiego rodu Dawida. Ten mający nadejść król nie będzie jednak tylko kolejnym potomkiem na Dawidowym tronie, ale będzie nowym, idealnym Dawidem, który rozpocznie panowanie Królestwa Bożego. Tą niezwykłość i wyjątkowość nowego króla ukazuje sam Izajasz. Posłuchajmy, jak opisuje go prorok i jak przedstawia jego królestwo. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni Pana. Upodoba sobie bojaźń Pana. Nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek, lecz sprawiedliwie będzie bronił biednych i według słuszności rozstrzygnie sprawy ubogich. Rózgą swoich ust porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców. Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, a wierność pasem na jego lędźwiach. Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera ułoży się obok koźlęcia, ciele z lwem razem paść się będą, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa z niedźwiedzicą żyć będą w przyjaźni, ich młode razem będą leżały, a lew jak wół jadać będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze, bo znajomość Pana napełni ziemię, jak wody wypełniają morze. W tym dniu korzeń Jessego stać będzie jako znak dla ludów. W antyfonie słyszymy, że ten nowy król będzie znakiem dla narodów. Przed nim zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do niego. Tutaj mamy odniesienie do 52 rozdziału Księgi proroka Izajasza, do 4 pieśni o słudze pańskim. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo ujrzą coś, o czym im nie mówiono, i zrozumieją coś, o czym nigdy nie słyszeli. Prorok w swojej pieśni przedstawia nam Bożego sługę, który będzie cierpiał, ale nie będzie to cierpienie dla samego cierpienia. W całkowitym posłuszeństwie Bogu sługa uczyni ze swojego życia ofiarę wynagradzającą za grzechy wielu innych ludzi. Zapowiedzi z Księgi Izajasza znajdują swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. On jest potomkiem Dawida. Przekazują nam to dwaj ewangeliści, Łukasz i Mateusz. Obaj spisują rodowód Jezusa, rodowód, w którym możemy znaleźć zarówno króla Dawida, jak i Jessego, jego ojca, jako przodków naszego mistrza z Nazaretu. To na Jezusie spoczął Duch Pański. On jest znakiem ocalenia dla narodów. Przed Nim zamilkną królowie,
bo ujrzą Jego mękę, ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Coś niewyobrażalnego. Bóg, szalony z miłości do człowieka, oddaje swoje życie za niego na krzyżu. W tej antyfonie ukazany jest nam największy sens Bożego wcielenia. Jezus przychodzi, aby stać się naszym królem. Ale Jego królowanie nie jest naznaczone ziemskimi zaszczytami, bogactwem, nieograniczoną ludzką władzą. Jego królowanie jest przede wszystkim służbą. Służbą dla człowieka, służbą, która zaprowadzi go na drzewo krzyża. W tym cierpieniu, w tej swojej śmierci odda swoje życie, aby pojednać ludzi z Bogiem. Jego śmierć niesie odkupienie wszystkim. To jest dobra informacja dla nas. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby przyjąć ten Boży dar, Boże odkupienie, by iść śladami naszego Mistrza przez życie.